14 maja 1948 roku Ben-Gurion uroczyście odczytał tekst proklamacji niepodległości Izraela. Po długiej walce istnienie niezależnego państwa żydowskiego stało się faktem. To nie przypadek, że Ben-Gurion, podobnie jak większość żydowskich polityków nowego państwa, był polskim Żydem. Chociaż relacje polsko-żydowskie nie należały do łatwych, Żydzi cieszyli się formalnym równouprawnieniem. Nieprzypadkowo Polska była największym skupiskiem Żydów w Europie. Część z nich była dobrze wykształcona. 1/3 lekarzy, ponad połowa adwokatów, znaczna część dziennikarzy miała żydowskie pochodzenie. Byli doskonale przygotowani do stworzenia nowoczesnego państwa. Wielu z nich przybyło do Izraela z armią Andersa. Ta emigracja przeszła do historii jako Anders Aliyah, emigracja Andersa. I think I would call it perhaps the Anders military Aliyah, and the importance of this Aliyah and the contribution is quite important in the history of the Jewish state. The term Anders Aliyah is justified. So I think that maybe not intentionally, but General Anders and the Anders army play a role in the Aliyah movement toward the state of Israel. We are talking about, as we know, about more than 6,000 people who cross the border from USSR to the Iranian or the Persian country. More than 1,000 children, what we called later the children of Tehran. W czasie II wojny światowej z Europy do Palestyny udało się dostać tylko nielicznym Żydom. Z armią Andersa przybyła ich największa grupa. Do dziś mało kto o tym pamięta i to pomimo tego, że ci ocaleni przyczynili się do budowy państwa Izrael. Ponad 3000 polskich Żydów opuściło armię Andersa w czasie jej pobytu w Palestynie. Byli to wyszkoleni żołnierze i oficerowie, którzy następnie bardzo zasłużyli się w wojnie o niepodległość Izraela. Actually, the generals from the Anders army understood that Palestine is the homeland of the Jews, of the Jewish soldiers, and as being a Polish patriots that fought for the independence of their country, I think that they could identify with the willingness of those soldiers to stay and to fight for their homeland. Ja w ogóle nie zgadzam się z tym, żeby określać tych żołnierzy żydowskich, którzy zostali tutaj w Palestynie, dezerterami. Trudno mi nazwać dezerterem kogoś, kto przechodzi do oddziału, żeby walczyć o swój własny kraj. To tak jakby żołnierzy z armii zaborczych, Polaków, którzy też przechodzili do legionów Piłsudskiego, nazwać dezerterami. Technically, the Jews who left the army in Palestine after they got here were deserters. But given the circumstances of the Holocaust, and in that time they started to hear what's going on, and it was acceptable even to General Anders, and that's why he ordered not to look for them, not to chase them. Na długo przed II wojną światową Rzeczpospolita aktywnie wspierała nową organizację syjonistyczną, której celem było utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. Głównym beneficjentem tej pomocy był Betar, paramilitarna młodzieżowa organizacja nowych syjonistów. Od 1938 roku pod nadzorem polskiego wywiadu odbywały się tajne szkolenia z technik dywersyjnych dla żydowskich bojowników o niepodległość. Uruchomiono ośrodek szkoleniowy w Andrychowie. Tam odbywały się tajne kursy wyższego stopnia. Szkolono betarowców, szkolono, to była organizacja paramilitarna, ale która miała jakby założenia takie, które nie przeciwstawiały się państwowości polskiej, nie negowały państwowości polskiej. 50% of all the youth movement Betar was in Poland. So the movement got their strength and establishing their ideology and transforming into a major movement in Zionism
was through those times in Poland. And of course, there was also physical support by this Polish government to those parts of Zionism, through smuggling of arms, through training camps in Poland and so on before the war. Of course, the British didn't like it, and they a lot of time approached the Polish government and asked them to stop. But I think there was also a common goal for both sides, that the Jews will leave Poland and will go to their homeland. It was led by Beitar, the Etzel, the Irgun, approached the Polish government and asked for support. And for various reasons, they got that support. They got ammunition and they got training by officers in the Polish army. And in various places in Poland were camps that were intended to train young Jews to become soldiers in the Jewish army in the state of Israel. And there were a lot of camps, like in Andropov, of course, that there were training camps, not of the Beitar, but was people from the underground, from the Etzel underground, that came especially toward Poland. They got their military training in those camps, and returning back to mandatory Palestine, they found Poland as a very important base in order to train their commands, their soldiers, and also to get their arms. Wybuch II wojny światowej zniszczył cały dotychczasowy świat. Przerwał też polski program wspierania żydowskiej walki o niepodległe państwo na terenie Palestyny. W okupowanej Polsce Niemcy natychmiast rozpoczęli prześladowania ludności cywilnej. 2 lata później uruchomili morderczą machinę Holokaustu. Natomiast Sowieci, którzy zajęli wschodnią część Polski, skupili się na zamykaniu w łagrach i mordowaniu rękami NKWD głównie przedstawicieli polskich elit. W tym kontekście polskie ziemie okupowane przez Związek Sowiecki stały się dla polskich Żydów relatywnie bezpieczniejszym miejscem. I tak jednak doświadczali wraz z Polakami masowych wywózek na wschód i innych sowieckich represji. אני נולדתי בוורשה, ברחוב זנות 65, וכאשר פרצה המלחמה הייתי כמעט בן 4. Generał Chaim Erez urodził się w 1935 roku w Warszawie. Wojna rzuciła go na wschód. Tam znalazł się wśród tysiąca żydowskich dzieci dołączonych do Armii Andersa. Dziecko Teheranu, bohater wojny Jom Kippur, dowódca pierwszej brygady czołgów, która przekroczyła kanał Suezki. Wszystkie polskie obywatele są zwolnieni, nie muszą już pracować w tych obozach i mogą jechać w Rosji, gdzie chcą. No, wszyscy się napadli na to, na pociągi i wszyscy się jechali do Tadżykistanu, do Uzbekistanu, gdzie armia źle, bo myśleli, że jakoś się im uda wyjść z tą armią z Rosji. We know that it wasn't easy for Jews in that time to enlist to the army. There were a lot of difficulties, they had to go over all kinds of enlisting committees. Even if we take the story of Menachem Begin, even him, in the beginning, he went to this enlisting committee, and he was actually the doctors there told him that he cannot enlist to the Anders army, and only after he had to push some ties with the Polish government in London and other influential figures, that he could come again to this committee, and this time they accepted him to the army. Umowa podpisana pomiędzy Sikorskim a Majskim, ale tak naprawdę umowa podpisana pomiędzy Sikorskim a Stalinem w Moskwie w
końcu 1941 roku precyzowała zasady formowania armii polskiej w Związku Sowieckim i ta umowa wyraźnie mówiła, że prawo wstąpienia do armii polskiej mają obywatele polscy. Interpretowano ten zapis po polskiej stronie jako prawo do wstępowania wszystkich tych, którzy mają przedwojenne polskie obywatelstwo i chcą do tej armii wstąpić. Bardzo szybko się okazało, że Rosjanie trzymali się uparcie koncepcji, że ci, którzy przyjęli pod przymusem sowieckie paszporty w końcu 1939 roku czy w 1940, to są obywatele sowieccy. I jako obywatele sowieccy są Białorusinami sowieckimi, Ukraińcami sowieckimi, Żydami sowieckimi, a nie obywatelami polskimi. Obywatelami polskimi bardzo szybko taka interpretacja stała się dominującą i to nie przypadek, w sposób bardzo świadomy to robiono. Interpretacja stała się taką: polskim obywatelem przedwojennym jest tylko ten, kto jest Polakiem. Sprawa Żydów burzyła nam krew. Rosjanie zabraniali przyjmowania do Armii Andersa Żydów, ale kiedy Żydzi szli do NKWD, słyszeli, że władze sowieckie nie mają nic przeciwko. Wracali więc Żydzi do nas ze złorzeczeniami, nam przypisując tragedię swojego losu. Nie pomogły wyjaśnienia, uwierzyli Sowietom. Było to jedno z najperfidniejszych pociągnięć sowieckich, skutkujących oskarżeniami żołnierzy polskich o faszystowskim antysemityzmie. I would say that the relationship between the Jewish soldiers and the Christian soldiers in the Andersa Army were complicated, and I think that there was pressure from the commanders in the Andersa Army to stop those anti-Semitic behavior. I know that there were warnings by Anders himself, advice to the soldiers that we need to treat the Jews better than we are treating them now. And I know that there was an attempt to try to change the relations and try to change the behavior toward the Jewish soldiers in the Andersa Army. Wraz z żołnierzami udało się ewakuować z armią Andersa także polskie i żydowskie dzieci. אנחנו, אותם 850 ילדים, היינו בדיוק בהרכב דומה לאותו 1.5 מיליון שנהרגו. כולם היו יכולים להגיע להישגים שאני והחברים שלי הגיעו. לחמו בגבורה, ואני חושב שסך הכל הצבא הזה, על כל הפעולות שלו, גם על הפעולה הזאת שהוא הצליח לחלץ ולהציל אלפי יהודים, וביניהם גם אותי, זה למעשה חלק גדול במורשת שהוא השאיר, והחלק השני של המורשת זה צבא שלחם בגבורה בכל מקום שהוא לחם במסגרת הצבא הפולני, במסגרת הצבא הבריטי, או בכל מקום שאליו הוא הצטרף. Sformowana na terenie Związku Sowieckiego armia generała Andersa została ewakuowana przez Iran i Irak do Palestyny i Egiptu. Następnie brała udział w alianckiej inwazji na południowe Włochy. Jej szlak bojowy prowadził wzdłuż Półwyspu Apenińskiego aż po Rzym i Bolonię. The most famous battle was in Monte Cassino. The monk on a mountain. So the British thought that it's a very strategic point, and no the American, not the British were able to conquer it. And only when the Andersa Army took it as its mission, with a lot of losses, they were able to accomplish the mission. And for that they got a lot of glory. And continued with the army to Italy, to the battles of Monte Cassino and to other battles, because they were
some parts of the Jews they saw themselves as Polish patriots. Other parts saw the importance of fighting the Nazi army and the German troops there and bringing the victory on Germany as soon as possible. W największej i najbardziej krwawej batalii pod Monte Cassino zginęło około 30 Żydów, na łącznie 924 zabitych po polskiej stronie. W szeregach Armii Andersa od samego początku wojny walczyło około 1000 żydowskich żołnierzy i oficerów, którzy nie opuścili jednostek w Palestynie. Polacy toczyli bój ramię w ramię z żydowskimi braćmi broni. Świadczą o tym niezbicie groby polskich żołnierzy żydowskiego pochodzenia z gwiazdą Dawida na nagrobkach. Walczyli bohatersko pod Monte Cassino, świadczą o tym i krzyże walecznych ponad 100, które im żołnierzom żydowskim udzielono, i virtuti militari ponad 20, które otrzymali. Część żydowskich żołnierzy Armii Andersa wybrała swą własną drogę. Zostali w Palestynie, by tam walczyć o swoją nową ojczyznę, państwo Izrael. Było ich około 3000. Trzeba podkreślić, że mimo nacisków i rozkazów brytyjskich polskie dowództwo nie ścigało żydowskich dezerterów. By the way, the British who governed Israel at that time under the British mandate on Palestine, they wanted from time to time to recruit Polish soldiers against the Jewish resistance movement. And the Polish commanders refused. They said, we didn't come here to fight the Jews. We are here part of the effort to fight Germany, not the Jews. So they let them go. To była okazja, że mogę uciec, i ja uciekłem przez Czechosłowację do Budapesztu. W Budapeszcie w jakimś obozie, później dalej przez Zieloną Granicę. Sam poszedłem, dostałem się do drugiego korpusu. Stanisław Aronson, oficer Armii Krajowej, członek elitarnej jednostki Kedywu, powstaniec warszawski, podpułkownik Sił Zbrojnych Izraela, uczestnik izraelskiej wojny o niepodległość, wojny Jom Kippur i wojny w Libanie, urlopowany z Armii Andersa. Wszyscy żołnierze, którzy mieli rodziny w Palestynie czy w Libanie, dostawali urlopy. Ale ja nie miałem okazji, bo ja, rodziny, żony, dzieci, którzy przyjechali z rodzinami z Rosji, byli ewakuowani. Ale tylko ci dostawali. Znaczy, Anders mnie dołączył do tej listy. זה היה סופו, הגעה לארץ, הייתה סופו של מסע שנמשך 3.5 שנים והתחיל בוורשה לגביי ונגמר בארץ. ולכן גם פה, גם בארץ, אנחנו זוכרים את הצבא הזה לטובה, וכפי שאמרתי, בזכות הצבא הזה ניצלו הרבה יהודים, גם אותם 850 ילדי טהרן שגורים. מאותם 850 ילדים שהגיעו לארץ, היו הרבה מאוד קצינים בכירים, ביניהם יאנוש בן גל, שהגיע לדרגת אלוף. Mój brat, całe te lata jako dzieci, on miał posttraumę. Ilona Bengal, córka bogatego polskiego przemysłowca żydowskiego pochodzenia, przeszła 3-letnią gehennę ucieczki przed faszystami. Dziecko Teheranu, siostra Awigdora Janusza Bengala. Jak myśmy uciekali i wtedy leżeli w polach i Niemcy strzelali, on miał 3 lata. Do szkoły nie chodził, do kindergartenu nie chodził. Potem matka zginęła i ja się nim zamówiłam, ale ja też byłam mała. byłam tylko dziewczynka. בצבא
הוא היה איש מיוחד, איש מוכשר מאוד, היה גם קצין טוב. בשלב מסוים, אבא שלו, הוא נשאר בחיים, והגיע לארץ, והוא בשלב מסוים, ולכן הוא יודע פולנית, וגם אילן ידע פולנית, שדיברו עם אבא, שהוא נפטר רק ב-1967, משהו כזה. Janusz was a legend during his life. He was a really charismatic person. He didn't give a damn about anyone, about anything. Uwielbiali. W 1973 roku, w wojnie Jom Kippur, Janusz dowodził 7. Brygadą Pancerną. On uratował Galileję. On sam, jako dowódca brygady, pełny pułkownik, walczył w tanku. On sam walczył na pierwszej linii. To jest nie do wiary. Niewątpliwie najsłynniejszym żydowskim żołnierzem Armii Andersa był Menachem Begin. Znany do 1942 roku w jej szeregach jako kapral podchorąży Mieczysław Biegun. Przywódca Betaru w Polsce, żołnierz II Korpusu, lider podziemnej organizacji militarnej Irgun, premier Izraela, laureat pokojowej Nagrody Nobla za rok 1978. On miał bardzo specjalny charakter. Zawsze tutaj się śmiał, że był szlachcic z Polski. He behaved what we call the Polish behavior. He said, first of all, I would like to get the permission to leave the army, and then I will do it. Well, yes, he was one of our greatest leaders. Byli też tacy polscy obywatele żydowskiego pochodzenia, którzy wstąpili do Armii Andersa w Palestynie. Ich motywy były różne. Jedni przekładali walkę z Hitlerem na walkę o własne państwo przeciwko Brytyjczykom, inni liczyli na powrót do Polski, jeszcze inni po prostu uważali się za Polaków. Do nich należał Julian Buzgang, polski Żyd urodzony we Lwowie. Politically, I was very aware of Jewish effort to make Palestine into a Jewish state. Julian Buzgang, wybitny matematyk polsko-żydowskiego pochodzenia, twórca twierdzenia Buzganga. Po wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną wydostał się z Polski przez Rumunię do Tel Awiwu. Żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. My priority was to fight the Germans. I was more interested in ending the war in Europe, and I then had a choice of either going to a university, Palestine, Polytechnic at Haifa, or joining the Palestinian Brigade, or joining the Polish Army, not the military. There was no conscription because the Poles had no right to conscript anybody in Palestine, and the British were not conscripting Jews to go into the brigade. It was all voluntary, and I decided to go along with all my friends to the Polish Army. Well, actually, all my Jewish colleagues in the Polish high school, we had maybe 1/3 of the students were Jewish. Just about all of them joined the Polish Army. Of the Jews who came with General Anders from the Soviet Union, stayed in Palestine, partly because they had had enough and they wanted to settle after being deported to Russia. But some of us thought it was important for Jews to fight, and to compensate for those who stayed behind. Most of my Jewish colleagues went to the Polish Army.
we thought it might be possible to return to Poland, possibly to live there, although my father still had the key from the house that he treasured, and he thought someday he was going back. Losy Żydów z Armii Andersa są odzwierciedleniem dziejów obojga narodów. W godzinie próby obie strony stanęły na wysokości zadania. Polscy żołnierze robili wszystko, by nie ścigać swoich wczorajszych towarzyszy broni. Z kolei Żydzi sprawili, że Polacy w Palestynie czuli się pod pewnymi względami prawie jak w domu. When the Anders army got to Israel, to Palestine, and when they went out of their camps, they met a lot of immigrants that came from Poland. And they heard the language, and they saw the culture and the food, so they almost felt like home. It was a home away from home. O szacunku, jakim polscy dowódcy darzyli swych żydowskich towarzyszy broni, niech zaświadczy ten mało znany materiał z kroniki wojennej Armii Andersa. W drugą rocznicę powstania w getto warszawskim 19 marca 1945 roku w synagodze w Wolnym Rzymie odbyło się nabożeństwo za ofiary walk. Obok polskich rabinów wojskowych wzięli w nim udział rabini wojsk alianckich. Przybyły również na nabożeństwo delegacje władz oraz żołnierzy Żydów z drugiego korpusu. Stało się więc ono solidarną manifestacją polskości przeciw niemieckiemu barbarzyństwu. As I learned about this guy, first of all, he was a great leader. 70,000 soldiers, more than 40,000 civilians, among them children, and he had to control all of this. So he did it, and did it very successfully. What I can check people is what they have done, not what they're talking. Because talking, many of the people talks and talks. Anders did. And Anders brought more than 6,000 Jewish people here. And Anders left more than 3,000 to stay in Israel. And that is the most important. Gli ebrei hanno abitato nelle terre polacche dal Medioevo e per centinaia di anni sono stati parte integrale del paesaggio polacco, della società polacca e della cultura polacca. Tuttavia, gli eventi della Seconda Guerra Mondiale causarono una terribile catastrofe, seminarono enormi distruzioni e cambiarono completamente la storia. Questo film e questa mostra sono un piccolo pezzo di storia che ha toccato milioni di persone. La storia di un'odissea, una lunga strada verso una nuova patria per gli ebrei polacchi. È una strada senza metà per i polacchi che hanno perso la loro patria e hanno cercato di riconquistarla. Come risultato dell'occupazione tedesca e poi sovietica, molti rifugiati che si stavano dirigendo verso l'est sono finiti nelle terre di confine orientali, Kresivschodni. Questi territori appartenenti alla Polonia furono occupati dall'Armata Rossa e rapidamente assoggettati al nuovo regime, il potere totalitario sovietico. Oltre 250.000 soldati e ufficiali furono fatti prigionieri, sebbene, come hanno affermato le autorità sovietiche, non fossero in guerra con la Polonia. Hanno solo assicurato la popolazione contro i tedeschi, in conformità con il patto Ribbentrop-Molotov. Tuttavia, per molti cittadini polacchi, l'occupazione sovietica non significava affatto protezione. Circa 200.000 soldati sono stati liberati dalla prigionia, ma gli ufficiali sono stati detenuti nei campi.
Le autorità sovietiche volevano saldare i conti per aver perso la guerra nel 1920 e allo stesso tempo impadronirsi per sempre dei territori occupati. Per fare ciò è stato necessario liquidare il livello di leadership, ufficiali di riserva, ingegneri, professori, scienziati, alti funzionari, dipendenti dell'amministrazione statale e attivisti politici. Pertanto nella primavera del 1940 furono fucilati in modo massiccio quasi 22.000 ufficiali in servizio attivo, ufficiali di riserva e di comando, a Katyn, Kharkov, Tver, Kiev, Minsk. Ulteriori azioni includevano deportazioni di massa di diverse centinaia di migliaia di nemici del popolo, proprietari di negozi, fabbriche, case, artigiani, famiglie arrestate in precedenza e coloro che si rifiutavano di concedere con la forzata cittadinanza dell'URSS. Fu allora che iniziarono le deportazioni di massa di polacchi ed ebrei nei campi di lavoro e nei luoghi di rinsendiamento. Molti non hanno sopportato le difficoltà dei viaggi e delle condizioni di lavoro nel taiga. Migliaia di persone morirono a causa del lavoro forzato, di fame, di malattie. Le persone liberate sono diventate prigionieri durante un giorno o una notte. Gli innocenti furono condannati, costretti a lavorare nei gulag. Uno dei sopravvissuti, per pur caso, era il generale Armii Andersa. A causa delle sue ferite era in ospedale di Lvov e poi in un prigioniere a Mosca e così ha evitato la morte per mano dell'NKVD. Fu solo l'attacco dei tedeschi alle URSS nell'ambito dell'operazione Barbarossa e le numerose sconfitte dell'Armata Rossa che indussero Stalin a cambiare posizioni. Nel luglio 1941 fu firmato l'accordo Sikorski-Maisky e successivamente Sikorski-Stalin che consentiva ai cittadini polacchi di essere rilasciati dai campi di lavoro sotto l'amnistia, sebbene non commettessero alcun crimine. Fu anche consentita la creazione dell'esercito polacco in URSS. Il generale Anders ne fu nominato comandante. Il comandante sapeva che il suo ruolo non era solo quello di costruire un esercito, ma anche di aiutare coloro che erano a rischio di fame e malattie. Ecco perché sono state istituite scuole per ragazzi e servizi ausiliari per registrare i giovani come soldati al servizio militare. Dopo circa un anno, a causa delle difficili condizioni, della mancanza di cibo e dei conflitti con le autorità sovietiche, si decise di trasferire l'esercito polacco fuori dall'URSS, in Iran, e passare sotto il controllo britannico. La prima evacuazione avvenne nell'aprile 1942 e la seconda nell'agosto 1942. Fu allora che circa 7.000 ebrei lasciarono l'URSS insieme all'esercito polacco, di cui circa 4.000 soldati e quasi 3.000 civili. Tra loro c'era un gruppo di circa 740 orfani ebrei. Questi bambini furono in seguito chiamati bambini di Teheran. Ma nella primavera del 1943 i soldati polacchi arrivarono in Palestina, dove molti soldati ebrei nelle file dell'esercito polacco incontrarono i loro familiari. Fu allora che iniziò un'azione su larga scala per incitare e incoraggiare i soldati ebrei alla diserzione. Dapprima timidamente e poi con crescente coraggio, i soldati ebrei furono spinti alla diserzione. In generale Anders aveva una posizione chiara su questo argomento. Nonostante il fatto che gli ebrei nell'esercito polacco fossero cittadini polacchi e fossero soggetti al dovere del servizio militare,
non voleva costringere nessuno al servizio o applicare punizioni drastiche. Anders voleva dei soldati che volessero combattere contro i tedeschi, persone libere, disposte a servire la propria patria e lotta per la vittoria, persone su cui può contare e guidarli a combattere. Il generale Anders guardava con comprensione alla catastrofe degli ebrei, alla loro volontà di costruire una nuova società nel proprio paese indipendente. Pertanto ha permesso di lasciare i ranghi dell'esercito. Chi ha chiesto di essere congedato dal servizio l'ha ricevuto. Uno di loro era Menachem Begin. Come leader di Betar in Polonia, cresciuto con gli ideali del servizio e della lotta per la sua patria, non voleva dare un cattivo esempio, non voleva portare il marchio di un disertore, voleva mantenere l'onore di un soldato. Pertanto ha chiesto di essere dismesso dal servizio che aveva ricevuto. Circa 1300 ebrei soldati dell'Armata polacca in Oriente rimasero nell'esercito. Tra essi circa 850 entrarono a far parte del secondo corpo d'armata polacco e parteciparono alla campagna d'Italia. Si può assumere tuttavia che la maggior parte dei disertori, unitisi poi all'Irgun, alla Ghana, assieme ai soldati del battaglione ebraico, delle formazioni della polizia e del secondo corpo armata polacco, venuti dall'Italia dopo la guerra, entrarono successivamente a far parte delle forze di difesa di Israele e combattere nella guerra di indipendenza nel 1948 e 1949. Numerosi aderenti ad Armii Andersa, che decisero per diversi motivi di lasciare l'esercito polacco e di rimanere in Palestina, aggiunsero la propria pietra nell'opera di costruzione della nuova patria, lo Stato di Israele. Analizzando il numero complessivo degli ebrei che presero parte alla guerra di indipendenza negli anni 1948-49, gli ex soldati dell'esercito polacco e gli uomini formati dagli addestratori istruttori polacchi potevano costruire anche il 30% degli ebrei preparati per i combattimenti sul fronte. Tale dato mette in una diversa luce il fenomeno delle diserzioni o dei congedi dei soldati di origine ebraica dall'armata di Anders. C'erano soldati polacchi ebrei che chiamavano il generale Anders Mosè moderno. Come Mosè ha portato i figli di Israele fuori dalla schiavitù egiziana, così Anders ha portato gli ebrei fuori dalla prigionia sovietica alla terra promessa, la terra di Israele. E come Mosè, Anders non è mai entrato nella sua terra natale, la sua terra promessa, la Polonia. Grazie. Dottor Mendikowski, grazie per questa straordinaria lezione di storia. E adesso ascolteremo il messaggio fatto proprio per noi qui radunati in ambasciata da parte di uno dei protagonisti del film che abbiamo appena visto, dal generale Chaim Erez, orfano di Teheran, salvato dal generale Anders. לכל מי שמארגן את הכנס המיוחד הזה וההיסטורי, לזכור ולהנציח את גנרל אנדרס, את הצבא שהקים, שבו השתתפו גם אלפי לוחמים יהודים. צבא שלחם בגבורה. עדות לכך זה קרב הגבורה במונטה קסינו בבית העלמין, שם שוכנים גיבורי הקרב. לצבא אנדרס יש חלק בניצחון של בנות הברית באירופה. גנרל אנדרס וצבאו השיבו לעם הפולני ולצבא פולין את הכבוד שנפגע בכיבוש פולין.
כילד טהרן שנולד ברחוב זלוטה 65 בוורשה, אחד ממאות רבות של ילדים שנאספו מבתי יתומים ומרחובות עריה באוזבקיסטן על ידי קציניו של גנרל אנדרס, צורפו ליחידות הצבא, טופלו לאורך המסע הארוך לארץ ישראל. בשמי ובשמם אני מצדיע לזכרו של גנרל אנדרס. זה היה אירוע ייחודי בתקופת המלחמה, ובזכות פעולה זו שרדנו. יהיה זכרו של גנרל אנדרס ברוך. May I say, on behalf of the Jewish people, that General Anders will be remembered as the one who managed to do the unbelievable. To take the Jewish people out of the closed territories of the Soviet Union and move them to the land of Israel. He understood the dilemmas of his soldiers and allowed them to act according to how their own conscience dictated. He managed to get about 1,000 children, most of them without a family, out of the Holocaust faith. I'm very moved by this whole evening. I grew up with this story, but it is always special for me to hear it from people who actually lived through it. Thank you. And now I give words to Ambassador of Israel in Rome that would like to share also some thoughts with you. Thank you very much. In this terrible era of the World War II, we have some islands of bright sky. One of them we saw with the story of the Armii Andersa. I might admit that first time I met Anna and she told me her name, I had a goose skin. I live all my life in two dimensions. One is the real dimension, and the second is the iconic, historian. Every time, even now, I think in two dimensions. What was here, I don't know, 100 years ago. And to see the daughter of General Anders, that I read about him, it's like, I don't know, something that came from the fold of the history and became true. And here I see the daughter of this man. I had the privilege to go to the labor camp in Russia where Menachem Begin was arrested. And from there, he joined Anders' army. So, you can imagine my feelings. I spoke with Benny Begin today, the son of Menachem Begin, Dr. Benjamin Begin, Benny Begin. He is now about almost 78, I think he is. And I told him about you. He said, wow. And he said that they visited in Monte Cassino. I don't know if his father, but he surely visited there. I think maybe his father too. And he told me, one thing he told me, also I think it's the courage, the bravery of your father and his soldiers, and in this moment, the collaboration between
Jews soldiers and Polish soldiers in defeating the Nazi troop, defending the free world. For that, your father was not married to enter his homeland because he was a free man. And in that time, the communists saw him as a threat to their regime. So he had to live in exile, like our people. Second thing, without your father, we did not have at least more 3,000 soldiers that helped our people in that decisive moment in our history. Think about the 2,000 years we were dreaming and praying and begging and moving from one place to another place, from one expel to another expel. And in the 40s, we saw that we started believing that this dream can be true. But here's what Benny Begin told me. If not Anders, my father wouldn't come in 1940, what was it, 42, 43, to Israel, Palestina. We understand now what is Palestina. And without Anders, Menachem Begin couldn't join effort with all other organizations to achieve this country and to convince, not pleasantly, the British government that these crazy Jews really want to have an independent state. And he told me in other things, Benny Begin, today. Without Anders, I wouldn't be born in Israel. And I hope that this mutual respect also will influence also the relations between our two countries, between Israel, between Poland. Do you know that in Hebrew they used to say Polania? You know what this is? Po, here, lan, dwell, ya, God. God dwelled here. This was like a joke of game, but a game of words, but it is true. In 4,000 years, that were lots of Jews there. And thank you very much. I grew up with this story. I was born in England. My father never went back to Poland. And I met many people who came with the Anders Army. They were friends of my parents who came to the house. And I kind of took it for granted, you know, they were part of my life. And you're also right, I'm a diplomat like you. And I feel that this is a story which has not been told enough, because it is extremely important regarding the relationship between our two countries. So you and I should work on this and push it forward. Thank you again. Must be all for being here.
zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Runęli przez ogień strażęcy, nie jeden z nich dostał i ma. Jak ci samosiernych szaleńcy, jak ci skąd Wrocławik strzela. Runęli impetem szalonym i zasznych nie udał się szan. I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Czy widzisz wierzą białych krzyży, do pola z honorem na wzór. I naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej nie znajdziesz tu słów. A ziemia do Polski należy, choć Polska daleka jest nam. Bo wolność krzyżami się mierzy, historia nie jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Czy widzisz te gruzy na szczycie, na trup mój się kryje jak szum. Musicie, musicie, musicie zakarmić i strącić na słów. I poszli szaleni zarządzi, i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se tira malo. Scenolata i viechi in scemino, o sostanno ślady